Wszystko mogę, tylko nie wszystko mnie buduje. Jeżeli ty wierzysz, no to dlaczego nie masz życia usłanego różami, nie? Cały sztab tęgich głów ma takie silne przekonanie co do tego, że jest projektant. Ile razy w życiu zadałaś sobie pytanie, czy jest coś więcej? Coś poza naszą planetą? Jakieś inne życia, jakaś moce, jakiś Bóg? Czy stworzył nas, naszą planetę i tętniące na niej ze wszech stron życie wielki wybuch, czy Stwórca? Ktoś zdecydowanie większy od nas, ktoś niezmierzony w swej potędze. Ile razy zadałaś sobie podobne do tych wymienionych przed chwilą pytań? Może odpowiedź na pytanie, czy jest coś więcej, jest już dla Ciebie jasna. Wiesz, że to wiesz i że dobrze Ci w codzienności z tą wiedzą. A może wciąż się wahasz, zastanawiasz. Nie jesteś ukontentowana powszechnie dostępną wiedzą na ten temat. Nie czujesz pokoju w sercu. Potrzebujesz coś doprecyzować. Potrzebujesz poznać konkretny plan na to wszystko, co Cię tu spotyka, dotyka. Potrzebujesz zadać kilka pytań? Z siedzącym naprzeciwko mnie gościem podcastu Coś Więcej, Szymonem Nygard, prywatnie znamy się od 15 lat. W niesztampowej, codziennej rutynie życia funkcjonujemy wspólnie od lat 12. Od 4 stanowimy szczęśliwe małżeńskie jedno ciało, a od niespełna 2 poznajemy się i spełniamy w roli rodziców naszej małej przyjaciółki, córeczki Zai. Połączyła nas miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka i miłość do sztuki. Do twórczej strony miasta Łodzi, w którym mieszkamy od 9 lat, dokładamy swoją autorską cegiełkę, prowadząc tu Nygard Studio. Aktorskie studio, w ramach którego prowadzimy między innymi kursy i warsztaty dla ludzi kochających sztukę aktorską, rozwój osobisty, dla ludzi w różnym wieku. Mamy na koncie kilka wspólnie wyreżyserowanych i wspólnie też zagranych spektakli. Mamy też w sercu sporo planów związanych z tym, jaką sztukę chcemy serwować i jakie działania w ramach naszego studia rozwijać, ale spokojnie, nie wszystko naraz. Na teraz to chyba wystarczająca pigułka informacji dla tych z Was, którzy nic nie wiedzą bądź mało wiedzą o nas, głównych rozmówcach tego podcastu. Podcast Coś Więcej. To potrzeba z głębi serca do podzielenia się tym, co nas buduje i wzmacnia w codzienności. To chęć dania Wam czegoś więcej o nas, o naszym lifestyle'u i tym, co nas kręci, motywuje. Coś więcej to spotkanie moje z Szymonem, czy też Szymona ze mną. W przyszłości mamy nadzieję, że spotkacie tu również innych inspirujących gości. Zapraszamy do wsłuchania się w naszą historię. Prawdę napisałam? Prawdę? Czy nieprawdę? Prawdę. No to wspaniale. Chciałbyś coś dodać, ująć z tego wstępu? No, wsysam to wszystko, Asiu, w siebie. Przyjemnie jest wykonać jakiś kawałek pracy takiej międzyludzkiej, takiej partnerskiej, żeby takie podsumowanie móc usłyszeć. Czy napisać, mam nadzieję, że Tobie też to przysporzyło takich dobrych, miłych wrażeń jak mi. Także na początku chcę Ci, Asia, podziękować za to, że staje się ciałem ten pomysł Twój o tym, żebyśmy wspólnie porozmawiali o czymś więcej niż aktorstwo. Jest, w końcu. Udało się. No.
Tak, to wspaniałe. I cieszę się, no bo Że tu siedzimy na tej kanapie w naszym własnym domu, prawda? tak, i że jest stworzona z Twojej inicjatywy taka przestrzeń, żebyśmy mogli coś więcej powiedzieć, bo myślę, że jest taka potrzeba naszych serc, nie? Tak, zdecydowanie. Ja też się cieszę, że siedzimy w tym miejscu, że tu jesteśmy, że po wielu miesiącach planów, bo przecież to trwało kilka miesięcy, zanim tutaj usiedliśmy, udało się dobrnąć do tego miejsca i że możemy zacząć rozmawiać o tym, co nas motywuje i kręci, tak jak napisałam, bo nasza wiara nas kręci, prawda? Tak. I wiesz co, tu mam do Ciebie takie pierwsze pytanie. No właśnie, czym jest dla Ciebie wiara w życiu codziennym? Co ona Tobie daje? Myślę, że że zgodna jest moja definicja z definicją biblijną tego, czym jest wiara, że jest to przeświadczenie o rzeczach, które są niewidzialne dla nas, pewność tego, że one są. Okej. I tak oto mamy wiarę do tego, że jesteś mi wierna, kiedy Ciebie nie widzę, bo jesteśmy w rozłące i jesteśmy na wyjeździe i to jest wiara, która jest potrzebna człowiekowi, która jest potrzebna małżonkom, która jest potrzebna parom, które umawiają się na lojalność, więc dotyczyć ona może płaszczyzny, myślę, każdej. Gdzieś kiedyś fajnie przeczytałem w jakimś artykule, że kiedy wchodzimy do samolotu, dajemy wiarę temu, że te silniki, że ta konstrukcja nas nie zawiedzie, bo nie wiemy temu, nie? Ufamy jakiejś grupie przekonań, świadectw, Tak. setek tysięcy, milionów wcześniej podróżujących pasażerów, już jeżeli się trzymamy tego latania, a ta wiara duchowa, oczywiście, o którą gdzieś tutaj, jak rozumiem, pytasz, dotyczy też wznoszenia, więc daje się wiarę i ma się przeświadczenie, myślę, o czymś, czego nie widzimy, a bierzemy to Zapewnik. zapewnik. Okej, czyli wiara nie w wielki wybuch, tak jak na początku tam zadawałam i się zastanawiałam pytania w tym wstępie, tylko wiara w to, że mamy Stworzyciela, który wykreował tę całą rzeczywistość, w której żyjemy. Aha. Nie? No tutaj w tym względzie to zawsze mam taką myśl, że ktoś za ten spust musiał pociągnąć. Okej. Nawet jeżeli materia tak wzięła swój początek, to, że jest praprzyczyna tego. A znowu, nie wiem, czy to się teraz tu mieści w tym zagadnieniu, ale jakby znowu, bo moja wiara jest taką wiarą epistemę, czyli taką, która jest logiczna i podparta, umotywowana logiką, rozsądkiem działania. Więc przypadkowy wielki wybuch, żeby doprowadził do tego, że my spokojnie teraz w salonie siedzimy, jakoś nie lewitujemy, tylko grawitacja jest idealnie tak poprowadzona, że szklanka, że woda, która w niej się znajduje, spoczywa, że kiedy ja się chcę tej wody napić, a mam ochotę się napić, To ja też się jeszcze napiję. to ona się nie rozlewa, no to właśnie. wygląda jak bardzo precyzyjna konstrukcja. No A właśnie, kie- to nie wygląda jak przypadek, To nie wygląda prawda? jak przypadek, a kiedy weźmiemy teraz, dołożymy do tego, że zasuwamy 300 000 kilometrów na godzinę dookoła dużej świecącej gwiazdy, największego
reflektora Układu Słonecznego, Słońca i że jeszcze kręcimy się w tym samym czasie wokół własnej osi, czyli zachodzi ileś sił kinetycznych, a my dalej w tej sytuacji siedzimy tutaj na sofie, że akrobatka jest w stanie na jednej ręce stać i zachować równowagę, to mi się jeżą włosy na głowie. Mi też. Co za konstruktor zegarka precyzyjny. I czytałem jakieś fajne opracowanie na naukowców, bo to już jest pewnie gdzieś tam na jakąś kolejną rozmowę całe zagadnienie ID, czyli Intelligence Design, Tak. że jest inteligentny projekt. I bardzo tęgie głowy, naukowcy, tacy doktorzy top of the top z różnych działów biorą udział, polecam wszystkim jakby w ogóle poznanie tego Projektu. frontu myślowego jakby. To jest na YouTubie, tak? To i strony internetowe, opracowania, to można powiedzieć jest taki cały ruch myślowy, nie? Tak bym tutaj mógł według mojej wiedzy to ująć. W opisie wrzucimy takie info o tym. Okej. Cały sztab tęgich głów ma takie silne przekonanie co do tego, że jest projektant. Okay. Oni się mogą różnić myślą co do tego, jakby kto jest tym projektantem, jaki temu projektantowi przynależy, nie wiem, zbiór zasad, czy nie, czy jest to Bóg, którego wyznaje dany front myślowy, Tak. ale projektant, który jest bardzo mądry i wiedział, co robi, jest brany za taki jakby pewnik właśnie przekonania i wiary nadrzędnej, podpartej. I świetnie. I przypomniało mi się jakby od czego teraz wystartowaliśmy z tym, bo któryś z tych naukowców specjalizujący się w prawdopodobieństwach podał, że prawdopodobieństwo, żeby Ziemia była urządzona tak jak jest, żeby Układ Słoneczny był urządzony i nasza planeta i to wszystko, co się tutaj pięknego wyprawia, i żeby to powstało z przypadku, jakby, czyli tylko wybuchu, który powstał, bo jeszcze Wielki Wybuch to jest małe miki, ale to, że jest tutaj tak urządzone nasze ziemskie mieszkanie duże, to wiemy wszyscy, którzy mamy wzrok, jak to jest pięknie urządzone, którzy mamy zapach, jak to pachnie i tak można by przez wszystkie zmysły po kolei przejść. Jest prawdopodobieństwo takie, jak gdyby w wyniku tornada przechodzącego na wysypisku śmieci z różnych elementów porozrzucanych silników, części zostałby złożony śmigłowiec. Idealnie, z każdą śrubką wkręconą. Tak, okej. To jest znaczy niemożliwe. No, niemożliwe. Żeby w wyniku tornada, Tak. wiecie, się wszystko Nagle powkręcało, powkręcało pozamocowało. w te miejsca, w które powinno. No tak. Tak, Tyle no i ja daję wiarę temu, jak on to wierzymy, policzył, nie? ale wierzę, że gość, który daje też jakby tam, nie, jakieś opracowanie, tak jak powiedziałem, jest specjalistą w czymś, dokonał takich obrachunków na zasadzie. Okej. Bardzo to ciekawe. No w to wierzymy, w tego projektanta i stwórcę wierzymy jak najbardziej. No i wiesz co, ja sobie jako takie kontrastujące do tego pierwszego, które Ci zadałam pytanie, zapisałam, no właśnie, a czego ta wiara nie daje, nie? Czego ta wiara nie daje? Bo o tym, co daje, oprócz tego, co powiedziałeś, czyli to przeświadczenie, nie taka właściwie definicja trochę, podzieliłeś się taką też definicją, w którą wierzysz. Tak, no to jest też która jest zawarta też tutaj, tak. To jest jeden z obszarów, nie, tego pytania, bo można właściwie tego, co nam daje wiara i pewnie będziemy się tym jeszcze jakby dzielić w poszczególnych kolejnych odcinkach, można by wymieniać, nie? Natomiast to teraz nie o tym, ale faktycznie, no właśnie, czego Ci wiara nie daje? No ona
nie daje, na pewno nie zachęca do bezmyślnej wolności. Ona zakłada zasady i reguły, bo idąc dalej, wierzę, że przez tego inteligentnego projektanta, stwórcę został dany stworzeniu podręcznik. Czyli Biblia. Tak. Bardzo wielowymiarowy podręcznik, który niesie za sobą z jednej strony informacje właśnie o nim, o samym stwórcy, który z drugiej strony niesie informacje o historii ludzkości, właściwie od samego początku, a także mówi o tym, do czego to wszystko zmierza, ale który jest też podręcznikiem dotyczących zasad codziennych człowieka. I kurczę, gdzieś każdy kolejny rok mojego życia sprawia coraz gdzieś silniej we mnie takie przekonanie, że chociaż może takiej mojej cielesności, czyli naszym zachciankom, naszym podnietom, tego, co ciałko ma ochotę zrobić, że te zasady, no właśnie, kierują, że niektóre rzeczy są dobre Tak. i jakby, mówiąc tak bardzo szeroko, można brać i w nie można inwestować, dawać im energię, wkręcać się w nie, a niektóre nie. Ale idąc znowu za apostołem Pawłem, z kolei on tak to odchodzi do tego, że mówi: wszystko mogę, tylko nie wszystko mnie buduje. No więc wiara poparta później chęcią postępowania zgodnie z nią, czyli jeżeli ja wierzę, że to dał autor i ja wierzę, że ten autor jest dobry i kochający, jest moim ojcem, a tak wierzę, to wyznacza zasady. Tak jak Ojciec Ziemski, tak jak my, zajce, wyznaczamy zasady, bo nie chcemy, żeby się sparzyła, bo nie chcemy, żeby się rozchorowała, bo nie chcemy, żeby się szprycowała ekranem, niebieskim światłem, przebodźcowywała. Przecież my jej ograniczamy wolność, nie? Więc wiara jakby ogranicza wolność absolutną, ale można w to pójść wtedy, kiedy czujesz, bo przecież nie każdy człowiek tak robi, wtedy, kiedy masz przekonanie, że to jest dobre dla ciebie. Bo może być dobry ojciec i zły ojciec. I od tego zacząłem, że mówię, że gdzieś z każdym rokiem, tygodniem tej relacji z ojcem, ze stwórcą, z kreatorem, czuję, że to, jak on mnie wychowuje, co nam przekazał, co jest z jednej strony tutaj w tym podręczniku, ale z drugiej strony, bo to jest druga strefa, czyli co jest jakby objawiane w duchu, co czujemy po prostu silnie, że płynie pomiędzy jakby nim a nami, jest dobre. Tak. Tak jak dobrym może być na przykład zasada, że kiedy wiele pojazdów rusza się na jakiejś nawierzchni zwanej szosą, autostradą, dobre jest założenie, że na przykład prędkość maksymalna to jest te 140 czy tam 160 na godzinę, bo daje to szansę na to, wysokie prawdopodobieństwo, żeby się poruszać bezpiecznie, żeby widząc, że coś się dzieje, nie? Z czegoś te zasady wynikają i my jako ludzie, jeszcze chcę też to jakby od razu podbić, my takie przecież właśnie zasady, reguły też ustalamy właśnie dla dobra, żeby się nie sparzyć, żeby się nie skrzywdzić. Niektóre takie reguły są dobre, a czasami zachodzi coś, co na przykład nazywamy biurokracją i jest męczące. Ja kiedyś w takiej restauracji, bardzo znanej sieci restauracji, które są na całym świecie, pracowałem i mnie, jako nastolatek w liceum, i mnie akurat reguły, które były tam, pewne, męczyły, bo były takie za bardzo zasadnicze, nie? Tak, jasne.
myślę, że dodam też od siebie, że Więc- te reguły, te zasady nas już na tym etapie jakby nie męczą, bo my czujemy bardzo dużą zasadność, nie? W tych regułach i w tym prawie, które wiemy, że jest zapisane. Ale ja chciałam jeszcze do tego pytania, bo tak sobie pomyślałam, gdybym ja miała odpowiedzieć na to pytanie, że czego wiara mi nie daje, to wiara nie daje mi życia takiego, bo myślę, że niektórzy mogą może tak to interpretować, nie? Że jeżeli ty wierzysz, no to dlaczego nie masz życia usłanego różami, nie? Że ona nie daje mi Aha. życia usłanego różami, że cały czas jestem w tym świecie, który jest teraz jeszcze przez pewien czas, miejmy nadzieję, że niedługi, który jest uwikłany w zło, nie? Tak. I wiara mi nie daje tego, że ja teraz nagle jestem cudownie, nie wiem, oddzielona od problemów, nie? Od problemów, od kłopotów z życia codziennego, nie? Że się one nie pojawiają. Nie, one mnie dotykają Jasne. jak najbardziej, tak jak każdego z nas. Natomiast no teraz wracając do tego pierwszego pytania, ale ona mi daje to, że ja jestem, że ja mam taki kręgosłup moralny i taką nadzieję, a w związku z tym, że wierzę w konkretny plan, który jest tutaj jakby w Biblii zamieszczony, to wiem, że to brnie do pewnego końca, że to się kiedyś skończy, nie? My, chrześcijanie, więcej o sobie wiemy i bardziej się łączymy. Że nie raz, nie dwa i nawet nie 10 w swoim życiu zostałem nazwany, a nawet zwyzywany od Jehowca. Wziąłeś mnie do swojej kawalerki i pierwsze co jakby zrobiliśmy, to uklęknęliśmy i się pomodliliśmy.